Dzień dobry. Zapraszam do drugiej części historii o tym, jak razem z żoną przeprowadziliśmy się ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Po raz drugi. Jeżeli przegapiliście pierwszą część, zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmiku gdzieś tutaj. Ale w skrócie, przeprowadziliśmy się do Polski po raz pierwszy w 2012 roku. Dla nas to było przygoda życia. Poznaliśmy wspaniałych przyjaciół. Znaleźliśmy ulubione lokale, delektowaliśmy się kuchnią polską i zaczęliśmy odkrywać piękno tego kraju. Niestety, zaledwie 2 lata później Stany Zjednoczone przyciągnęły nas z powrotem. Ale czemu przeprowadziliśmy się z powrotem do rodzinnego kraju, do rodzinnego stanu Arkansas, czyli Arkansas? U nas dużo się mówi o amerykańskim śnie. I myślę, że właśnie za tym chcieliśmy podążać. Skupiać się na karierze i trochę oszczędzać. Więc w 2014 roku, po tym jak pobraliśmy się na Gibraltarze, spakowaliśmy nasze życie w 2 walizki i pojechaliśmy do stolicy Arkansas, Little Rock. Znalazłem pracę jako copywriter na Uniwersytecie w Arkansas i żona kontynuowała pracę w polskiej firmie, ale na innym stanowisku i w trybie zdalnym. Na początku super było wracać na stare śmieci, ale to czas z rodziną oraz przygody z znajomymi w pięknych zakątkach Arkansas był dla nas najlepszy na tym etapie życia. Inną wspaniałą przygodą było ratowanie życia osieroconej wiewiórki. Miała na imię Minie. Kiedy ją znalazłem, miała tylko parę dni. Stworzenie więzi z dzikim zwierzęciem było niezwykłym doświadczeniem. Ale chciałem dać jej szansę, żeby przyzwyczaić się do życia w przyrodzie, więc chodziliśmy na długie spacery w lesie. Przez godzinę bawiła się na drzewach, ale kiedy się zmęczyła, zawsze do mnie wracała. Kiedy jeździliśmy z powrotem do domu, Minia, wykończona zabawą, robiła sobie drzemkę w mojej bluzie. W tych momentach miałam nadzieję, że Minia będzie mieszkać z nami na zawsze. Ale z drugiej strony wiedziałam, że zasługiwała na wolność w przyrodzie. Naprawdę nie wiedziałam, co robić w tej sytuacji. Mimo niektórych zalet naszego życia w Stanach, zaczęliśmy tęsknić za życiem w Polsce. Jak mieszkaliśmy w Gdańsku, często podróżowaliśmy w weekendy. Jeździliśmy pociągiem do różnych polskich miast, a kiedy było stać nas, lataliśmy tanimi liniami lotniczymi do różnych europejskich krajów. Jednak w Stanach w weekendy czuliśmy się trochę uwięzieni w rodzinnym stanie Arkansas. Podróże samolotem nie wchodziły w grę, bo były bardzo drogie. Zastanawialiśmy się więc, gdzie można było samochodem uciec od Arkansas na chwilę. Do Dallas, Texas 6 godzin drogi? Do Nowy Orleans 7 godzin drogi? Zaczęliśmy jeździć do Memphis, Tennessee, tylko 3 godziny drogi od naszego mieszkania. Nieźle, tak? Ale oczywiście to nie było to, co mieliśmy w Europie. Czyli weekendy spędzone we Włoszech, Danii, Niemczech i tak dalej. Moim zdaniem prawie wszystkie stany w USA mają tą samą kulturę i oczywiście ten sam język. W Europie byłem absolutnie zafascynowany tym, że tak łatwo było podróżować do innych krajów z indywidualnymi kulturami, kuchniami, a językami. Oprócz podróży tęskniliśmy za osobistą wolnością, którą cieszyliśmy się w Polsce. Nawet chodzi mi tu o małe rzeczy. Na przykład spacery po mieście. W Arkansas często jest tak, że jak chcesz wyjść na spacer, to najpierw trzeba pojechać samochodem do parku. W miastach często brakuje chodników na ulicach. W każdym razie w Polsce bardzo mi się podobało to, że tak często chodzi się pieszo, więc w Arkansas chciałem po prostu kontynuować tą tradycję. W weekendy lub po pracy wychodziłem prosto z domu na spacerę.
Kilka razy miałem taką sytuację, że po tych spacerach następnego dnia w pracy koledzy zwracali mi uwagę na ten dziwny zwyczaj. Will, zobaczyłem cię wczoraj w Little Rock. Znowu chodziłeś pieszo. O co z tym chodzi? Raz nawet, jak byłem na spacerze, znajoma z pracy przyjechała do mnie i spytała, czy coś mi się stało, czy potrzebuję pomocy. Dziękuję za troskę, ale czy człowiek nie może wybrać się na przechadzkę w spokoju? Po pewnym czasie zaczęliśmy się zastanawiać, czy życie w Stanach pokrywa się z naszymi osobistymi ideałami. Naszą odpowiedzią była nie do końca. Po prostu doszliśmy do wniosku, że lepiej się czuliśmy w Europie i konkretnie w Polsce. Może warto by było spróbować życie w innym kraju, ale w kraju trochę bliższym do domu. Wtedy rozważyliśmy różne możliwości. Raz pojechaliśmy na wycieczkę do Meksyku i byłem absolutnie zachwycony miastem Guanajuato. Gdybyśmy tam mieszkali, moglibyśmy poznawać nową kulturę i w miarę często wracać do Stanów, żeby odwiedzać naszą rodzinę. Pewnie mógłbym dać komuś łapówkę, żeby przemycić moją ardillę, przemycić moją wiewiórkę przez granicę. Droga żono, droga Abi, czy myślisz, że moglibyśmy nauczyć się hiszpańskiego i tam się przeprowadzić? Zanim odpowiedziała na pytanie, została zaproszona na delegację do siedziby jej firmy w Polsce. Abi była tym bardzo podekscytowana i byłem z niej szalenie dumny. Tylko żałowałem, że nie mogłem towarzyszyć jej do Gdańska. Po pierwsze, nie stać mnie na bilet. Po drugie, zmarnowałem mój urlop na wycieczkę do Guanajuato. A po trzecie, muszę zajmować się moją ardillą. W podróży służbowej w Gdańsku Abi była w 7. niebie. Miała okazję nadrobić zaległości z koleżankami i kolegami z pracy. Po całym roku pracy zdalnej przekonała się, że wolała pracę w biurze. Po pracy odwiedzała nasze ulubione miejsce w Gdańsku i wysyłała mi zdjęcia. Kiedy wysłała mi zdjęcie ze swojej ulubionej kawiarni na świecie, Café Delfin w Gdańsku Oliwie, tęsknota uderzyła mnie ze zdwojoną siłą. Niestety podczas tego tygodnia, gdy Abi było w Polsce, nasze serce zostało złamane. Minie, nasza ukochana wiewiórka, zdecydowała się na wyprowadzkę. Do tamtej pory nasze spacery w lesie już były częścią naszej codziennej rutyny. I jasne było, że Minie czuła się o wiele pewniej w warunkach przyrody. Bodźce, które wcześniej ją przerażały, teraz ją zaintrygowały. Jej zabawa na drzewach nabrała rozpędu. Wspinała się coraz wyżej, skakała między drzewami, a nawet bawiła się z innymi wiewiórkami. Te leśne przygody trwały coraz dłużej, aż pewnego dnia nie chciała wrócić ze mną do domu. Wiecie, byłem przyzwyczajony do tego, że ona zawsze wraca do mnie po tych przygodach, ale tego słonecznego dnia bawiła się przez godzinę, a potem straciłem ją z oczu. Wołałem jej imię ze 100 razy, mając nadzieję, że ona zaraz wróci. Patrzyłem w górę i widziałem, jak krąży w niebie jastrząb. Obawiałem się, że moje minie już zostało zjedzone. Wołałem i czekałem, ale nic. Zapadł zmierzch i poszedłem do kawiarni, żeby zabić trochę czasu. Po całej godzinie wróciłem do drzewa, gdzie zgubiłem minię. Zawołałem jej imię i widziałem, jak coś się porusza na pniu drzewa. Z najwyższego punktu tego drzewa moja wiewiórcza córka zeszła do najniższej gałęzi. Strasznie się ucieszyłem, ale nadal była tuż poza zasięgiem mojej ręki. Minie, gdzie byłeś? Chodźmy już do domu. Patrzyła na mnie, rozciągnęła się i ziewnęła. W tej chwili Minie dała mi jasno do zrozumienia, że zamierzała zostać w lesie na noc. Minie, chodźmy do domu. Odwróciła się i zniknęła w ciemności. Strasznie zestresowana zadzwoniłem do Abi. Nie mogła wierzyć swoim uszom i się rozpłakała. Jak to się stało? Spytała. Czy Minie przeżyje tę noc? Oboje byliśmy bardzo zmartwieni. Następnego dnia po pracy pojechałem do lasu i znowu wołałem Minie, Minie, ale nic. Zacząłem tracić nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć ją jeszcze raz i się pożegnać.
Całe 2 dni po jej wyprowadzce znowu wróciłam do lasu, a w chwili, kiedy otworzyłam swoje usta w celu wołania minia po raz 1000 w tym tygodniu, mnie wystrzeliły jak rakiety ze szczytu drzewa na moje ramię. Ciężko mi wyrazić, jaką ulgę poczułem w tym momencie. I najfajniejsze było to, że po tych 2 dniach spędzonych w przyrodzie, minia już wyglądała bardziej dziko. Były szybsze, bardziej pewne siebie i przypomniała prawdziwą wiewiórkę. Bawiliśmy się przez minutę, dałam jej parę migdałów, a potem pobiegła w dal. To był ostatni raz, kiedy ją zobaczyłem. Nie mam pojęcia, jak długo żyła w przyrodzie. Tydzień, miesiąc, rok, może miała dzieci? Kto wie? Ale jedno wiem na pewno. To było idealne zakończenie tej historii. Byliśmy z żoną trochę załamani, ale jednocześnie czuliśmy ogromną ulgę, że minia mogła cieszyć się prawdziwą wolnością. Kiedy Abi wróciła do domu po 10 dniach, poszliśmy na randkę. Chcieliśmy porozmawiać o wszystkim, o pożegnaniu się z wiewiórką, o jej podróży służbowej, o naszych planach na przyszłość. Od razu Abi powiedziała: William, czuję z całego serca, że Gdańsk jest naszym domem. Musimy tam wrócić. Dla mnie najpiękniejsze w naszej historii związanej z Polską jest właśnie to. W 2012 roku to właśnie ja wpadłem na szalony pomysł, żeby przeprowadzić się do tego kraju. A Abi, moja dziewczyna, która do tamtej pory tylko mieszkała w naszym rodzinnym stanie, nigdy nie marzyła o podróżach po świecie, tym bardziej o przeprowadzce do innego kraju, zgodziła się na tę przygodę. Zakochała się w Polsce, zakochała się w Gdańsku. A potem jak wróciliśmy do Stanów, to właśnie ona postanowiła, że musimy koniecznie wrócić do Polski. W każdym razie, kiedy usłyszałam to stwierdzenie, że Gdańsk to nasz dom i pewność, jaką to powiedziała, wiedziałam, że ma rację. Doszliśmy do wniosku, że naszym amerykańskim snem jest powrót do Polski. Następnego dnia zaczęliśmy wymyślać plan, jak przeprowadzić się z powrotem do Gdańska. Trzeba nadmienić, że właśnie w ten dzień rozpoczęła się moja prawdziwa przygoda z nauką języka polskiego. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeśli spodobał Ci się filmik, proszę dać subskrypcję i łapkę w górę. Byłbym za to bardzo wdzięczny. Dziękuję raz jeszcze i do następnego razu. Pa!